No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zawieszenie w Xiaomi SU7, czyli rzut podnośnikowy. Przy okazji częściowo też rozkręcamy. Żenia szuka problemu w tym zawieszeniu, z tego względu, że klient jeżdżąc na nierównościach słyszy stukanie, więc musimy dojść, skąd to stukanie dochodzi. I tak wygląda właśnie końcówka drążka stabilizującego. Bo Żenia myślał, że to w tym jest problem, ale jak się okazało, w tym problemu nie ma. Także zaraz będzie to montował z powrotem, a ja Wam przy okazji pokażę, jak wygląda zawieszenie tego pojazdu od spodu. Gdy Twój samochód elektryczny ulega awarii, zaczyna się wyścig z czasem. Zaczynasz nerwowo wyszukiwać w internecie, zaczynasz szukać na forach internetowych, zaczynasz szukać na Facebooku. Pojawiają się anonimowe odpowiedzi i anonimowe warsztaty, co do których nie masz pewności, że wykonają usługę poprawnie. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Na szczęście dość szukania po omacku. Czas na rewolucję w serwisowaniu samochodów elektrycznych. Znajdź właściwy warsztat, sprawdź co naprawdę potrafi, skontaktuj się z nim, uruchom nawigację i jedź. EV Repair Finder. Skończ z chaosem, postaw na bezpieczeństwo. Ja tylko jeszcze zwrócę uwagę na ten układ hamulcowy Akebono. O, jesteśmy na maksie. Mamy rzadką okazję, żeby zobaczyć Xiaomi też rozebrane. Możemy przyjrzeć się temu, co znajduje się pod osłonami. Przedni silnik elektryczny, zobaczcie, to jest pompa elektryczna, czyli bardzo podobne rozwiązanie, jakie znamy z Tesli. Pewnie wielu z Was widziało na naszych filmach, czy gdziekolwiek indziej. Tesla ma też taką pompę, mocowaną niemalże prawie w tym samym miejscu. Troszeczkę inaczej wyglądającą, z plastikową obudową z tyłu, która powoduje, że mamy obieg oleju w systemie. Przewody wysokiego napięcia, poprowadzone bardzo podobnie jak w S-kach. To ciekawe, że Xiaomi czerpie z takich wzorców, które może nie są najlepsze, szczególnie, że w sytuacjach wypadkowych, kiedy uderzenie szło na koło tutaj z przodu i cofało się ono do tyłu, zdarzały się takie przypadki, że te przewody były nawet w S-kach przycięte. Tutaj macie przewody, terminale chłodnicze, bateryjne, ale one są dosyć fajnie zabezpieczone. Nie wiem, czy mimowolnie, czy inżynierowie to przemyśleli. Czyli w momencie, gdyby doszło do uderzenia, znowu rozmawiamy o sytuacjach, które w zasadzie ten samochód w normalnych warunkach, oprócz warunków polskich, raczej by dyskwalifikowały. Natomiast zobaczcie, tutaj ta bateria ma takie występy, które mocują wózek i te tutaj jakby wzmocnienia. I te występy są dłuższe niż krótce. W Tesla Model 3 te krótce, jest ich więcej co prawda, ale one są narażone też właśnie na takie uderzenia związane z cofaniem się różnych elementów. Tutaj te krótce są zabezpieczone właśnie między innymi konstrukcyjnie. Oczywiście, gdyby jakiś element się tutaj dostał od spodu, to on by ten króciec urwał i to stanowiłoby problem, ale w tym momencie, gdybyśmy mieli jakiekolwiek uderzenie od przodu, to te krótce są, powiedzmy, w jakimś sensie zabezpieczone. Tutaj mamy kolejne przewody wysokiego napięcia. Jak wiecie, ja specjalnie nie jestem jakimś zwolennikiem tego, żeby te przewody właśnie tak wyglądały i żeby były tak prowadzone. Ja przypominam, że w Tesli przewody są na takich szybkozłączkach albo w takich specjalnych korytkach poprowadzone, co powoduje, że one później nie mają takiego, że one się w ogóle nie poruszają. Tutaj przewody wysokiego napięcia, czy tu, czy te, nawet te tutaj, częściowo są tak poprowadzone, że one ulegają pewnej, są plastyczne, czyli ulegają pewnym odkształceniom. Docelowo może to też prowadzić do na przykład przetarcia niektórych włókien. Co do samego zawieszenia, no to zawieszenie oczywiście znowu nie chcę powiedzieć, że zawieszenie jest takie jak w Tesli, ale wygląda bardzo podobnie i każdy z Was powie, że to jest też zawieszenie z Audi, tak? To jest też zawieszenie z Audi, nawet chyba bardziej z Audi, dokładnie. Żeśmy ostatnio mieli Audi A6 na podnośniku i zawieszenie z Audi było bardzo podobne do tego, co tutaj mamy. Czyli był taki, ten przedni wahacz był w ten sposób wygięty. Wózek stalowy, czyli podobny do tego, co mamy w Tesla Model 3 czy Tesla Model Y. Natomiast same mocowania silnika, no to zobaczcie to, jak to wygląda. To jest naprawdę przepotężne mocowanie. Z drugiej strony te mocowania muszą być solidne. No mamy do czynienia z silnikiem, który generuje gigantyczną moc. Tutaj jeszcze widzimy przekładnię. Zasilanie i sterowanie przekładnią kierowniczą. Oczywiście elektryczną, ze wspomaganiem. I tutaj mamy coś, co moim zdaniem w aplikacjach o takiej mocy jest mało praktyczne, czyli wałek pośredni. Oznacza to, że skrzynię przekładniową mamy ustawioną asymetrycznie w stosunku do kół. Gdybyśmy tą półoś wypuścili bezpośrednio tutaj ze skrzyni przekładniowej, to ona byłaby dłuższa i ustawiona pod innym kątem. Taka sytuacja doprowadzałaby do różnych prędkości kątowych na końcach tej półosi i no, mogłoby to doprowadzać do ponadnormatywnego obciążenia dyferencjału, jak i innych elementów przeniesienia napędu. Także po to się stosuje właśnie taki wałek pośredni, zresztą znamy go też z Tesla Model S. Ogólnie jakbym miał się wypowiadać na temat tej całej inżynierii, tego jak na to patrzę, to mógłbym powiedzieć, że jest to swojego rodzaju kompilacja wiedzy zaczerpniętej z Tesla Model 3 na przykład,
ale wzbogacona troszeczkę takim, nazwijmy to, manufakturą, bo te niektóre rozwiązania wydają się no, takie doklejone troszeczkę na siłę. Więc na przykład jeżeli chodzi o organizację dystrybucji cieczy chłodzącej, na przykład tu mamy pompy bardzo podobnie umiejscowione, to chyba Wiktoria nie wiem, czy będzie w stanie pokazać, bo ta pompa znajduje się tam. Mamy pompy cieczy chłodzącej, które są bardzo podobne w charakterystyce i w wyglądzie do tego, co znamy z Tesla Model S. W tych nowszych modelach Tesla, czyli Tesla Model 3 i wszystkim później, to jest już zorganizowane dużo lepiej i te pompy nie występują jako wyciągnięte na zewnątrz urządzenia. Więc ten cały system ochłodzenia i klimatyzacji jest tutaj trochę mocno rozbudowany. Ja widzę tutaj sporą ilość wężyków i przewodów. Nie chcę uznać tego za dyskwalifikację, bo widziałem dużo gorsze rzeczy, ale na pewno Chińczycy muszą troszeczkę dopracować tą jakby optymalizację w kontekście układu chłodzenia. Nie chcę przez to powiedzieć, że układ chłodzenia jest niewydajny, chcę tylko przez to powiedzieć, że jest niepotrzebnie skomplikowany, jeżeli chodzi o swoją rozpiętość. A wiadomo, dłuższe przewody to i większa waga, i większy koszt całego systemu. No, zawieszenie z tyłu wielowahaczowe, tutaj osłony nie będziemy ściągać, bo nie ma takiej potrzeby. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, co też zwracałem w Xiaomi U7, czyli wyprofilowanie osłon, takie, które powoduje, że to zawieszenie w momencie, kiedy ono kuca, tak? Czyli ten samochód nam siedzi na glebie, zawieszenie idzie do góry, mamy tutaj praktycznie równą przestrzeń. Dodatkowo, zobaczcie, mamy dochładzanie hamulców. Takie wloty powietrza, które powodują, że to powietrze dostaje się tam i schładza nam tarczę hamulcową. To właśnie w samochodach sportowych jest często taka aplikacja. Jeżeli chodzi o samą osłonę bateryjną, mamy tutaj osłonę taką, która wygląda trochę jak bitum, ale podejrzewam, że to są jakieś materiały kompozytowe, tylko po prostu pomalowane taką specjalną farbą czy substancją. I ta osłona zakrywa nam w całości baterię. Przy okazji mamy tutaj osłony boczne, też niestety filcowe. Pamiętacie z Audi? Jeszcze niedawno mieliśmy taki test Audi, gdzie to było dokładnie tak samo zrobione, ale mimo to uzyskujemy to coś w rodzaju mniej więcej równej powierzchni. I tak samo ta równa powierzchnia nam się ciągnie do tyłu, aż do tylnego dyfuzora. Tutaj nie mamy żadnych hamulców aerodynamicznych, tak jak to było na przykład w Audi, więc tutaj mamy fajną powierzchnię i dodatkowo z tyłu wywieczniki tego gorącego powietrza, właśnie wyloty gorącego powietrza z hamulców. Jeszcze może coś mi się tu uda zobaczyć, no chyba na tą chwilę nie za wiele. Co prawda widać jakieś wtyczki wysokiego napięcia, ale trochę za mało widzę, żeby się jakoś szczegółowo na ten temat wypowiadać. Jeszcze wróćmy na chwilę do hamulców z przodu, bo tam jest na co popatrzeć. Jeszcze uwaga, bo było wiele takich jakby sugestii, że Xiaomi produkuje niskiej wydajności hamulce. No to chciałem Wam tylko pokazać, jak to wygląda. Przy okazji też zwrócę uwagę, bo były takie podejrzenia, że te klocki są malutkie. No to te klocki nie są malutkie. Zobaczcie, to są gigantyczne klocki, które są obsługiwane przez gigantyczny zacisk. Firma Akebono to nie jest firma krzak, to jest firma, która jest znana właśnie z motorsportu i ogólnie jest to znana firma. Tarcze są wentylowane, to są gigantyczne, wielkie tarcze, bimetaliczne. Tarcza jest osadzona na takim rdzeniu. Także to jest sportowa aplikacja do użytku na co dzień też przy okazji. Przypominam, że ten samochód miał w swojej kieszeni rekord na Nürburgringu przez całkiem długi czas. I ciągle o ten rekord walczy. Jeżeli dobrze mi wiadomo, Xiaomi wciąż zabiega o to, żeby ten rekord poprawiać, więc to nie jest tak, że oni stoją w miejscu. Także mamy bardzo potężny układ hamulcowy, naprawdę, to jest niesamowita moc hamowania. Dodatkowo mamy zawieszenie pneumatyczne, co zdecydowanie poprawia komfort jazdy. Uwierzcie mi, ten samochód jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o komfort jazdy do Tesla Model S czy do jakiegoś na przykład Mercedesa klasy S, ale z drugiej strony wykończenie materiałowe w środku i spasowanie wszystkiego powoduje, że ten samochód nie stuka i nie puka tak jak stare S-ki czy stare X-y. Mając ten wycinek wiedzy na temat Xiaomi, który udało nam się zdobyć po ściągnięciu tych przednich osłon, zajrzeniu do środka, mogę powiedzieć, że Xiaomi jest oczywiście projektem rozwojowym. Jest to swojego rodzaju rozwiązanie w jakimś tam zakresie prototypowe i widać, że Xiaomi czerpie z różnych rozwiązań dookoła. Dodatkowo z moich informacji na tą chwilę wynika, że na przykład Xiaomi U7 jest produkowane w innej fabryce niż w fabryce Xiaomi, czyli to nie jest tak zrobione jak w przypadku Tesla Model 3 czy Tesla Model Y, gdzie w zasadzie jeżeli chodzi o platformy, one są niemalże identyczne. Tutaj mamy spore rozbieżności w kontekście tego, jak to jest skonstruowane i to mnie troszeczkę w kontekście rozwoju marki niepokoi, aczkolwiek z drugiej strony obydwa samochody robią niesamowite wrażenie. Mają w sobie dużo ciekawych rozwiązań. Ja życzę jak najlepiej Xiaomi, bo przynajmniej od strony infotainmentu widać, że ten producent korzysta z najlepszych sprawdzonych wzorców, dodatkowo ubogacając je o swoje na przykład retailowe rozwiązania. Słuchajcie, bardzo krótki odcinek na temat Xiaomi SU7 na podnośniku.
Dziękuję Wam za oglądanie i serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest to, co pozwala mi ciężej pracować i przy okazji przypominam o aplikacji EV Repair Finder, na której znajdziecie nasze warsztaty, które przy okazji naprawiają właśnie te samochody.